wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że w tle nie będzie słychać tej klimatyzacji, ale bez klimatyzacji nie dam rady dziś nagrywać. A trochę tiktokowy filtr naprowadził mnie na pomysł filmu i tak postanowiłam go od razu nagrać, żeby później nie zapomnieć. I będą to książkowe nawyki, jakie mamy. Ja opowiem o swoich właśnie przy pomocy tego filtra z TikToka. No i co? I chyba zaczniemy i ja będę sobie korzystać z tego filtra, a wy po prostu będziecie ze mną przechodzić ten proces i ja będę opowiadać trochę o tym, co się tu dzieje, więc zaczynam. I pierwsze, co mi się wylosowało, to Pretty Covers Only, czyli tylko ładne okładki. Już tak nie mam, tak szczerze, bo kiedyś bardziej byłam taką książkowo-okładkową sroką, obecnie tak nie mam, więc dam to na 5, bo są rzeczy dla mnie ważniejsze. Natomiast no, zawsze lubiłam ładne okładki, dlatego też na przykład ta okładka bardzo mi się podoba i ją mam. Natomiast z czasem chyba z tego troszkę wyrosłam, bo teraz dla mnie ważniejsza jest treść. Przechodząc dalej, bookish merch, książkowe takie gadżety. Jakoś nie mam nic związanego z książkami, które czytałam. Jakoś też nie planuję nic takiego kupować. Może to się zmieni, ale na razie ustawiałam to na 10, bo nie jest to coś dla mnie. Kolejny podpunkt no bookmarks. To też dla mnie odpada, gdyż ja zawsze mam w książce, tak wyjdę, mam tu książkę, zakładkę. Nawet sobie kupiłam teraz takie metalowe, piękne zakładeczki. Co prawda w jednej zniszczyłam już tego pompona, ale to się wymieni. Ale mam takie piękne zakładki i zawsze korzystam z zakładek w książce. Co mi się kolejne? Anotacje. Dam tu 6, bo nie piszę w książkach i jakoś dla mnie ten proces pisania w książkach jest nie do przejścia. Chyba po prostu dziadek tak mnie wychował, że w książkach się nie pisze, chyba że są te ćwiczenia. Chociaż i z tym miałam problem zawsze, żeby pisać. Natomiast no, nie piszę nigdy w książkach, bo jakoś to nie dla mnie, ale zaznaczam sobie w niektórych znacznikami. Mam takie fajne znaczniki kupione. Co prawda mam też kupione takie większe karteczki, więc może któregoś razu po prostu te większe karteczki, jak będę chciała coś sobie popisać w nich, no to sobie wtedy na tych większych karteczkach trochę popiszę i wkleję po prostu do książki, żeby napisać coś, żeby wiedzieć, że to napisałam, ale jednocześnie, żeby nie marnować książek, bo jeżeli komuś będę chciała pożyczyć, to potem taka popisana książka, nie wiem, czy ktoś chciałby się taką zająć. Book Boyfriend Obsessed. Nie mam nigdy obsesji na punkcie chłopaków. Miałam w dzieciństwie na punkcie 1. W sumie chyba ta obsesja nadal została, bo był to Smoli Paluch z Atramentowego serca Corneli Funke. Natomiast no jakoś obecnie nie mam, chociaż gdy czytałam Let's Get Textual, no to w tej książce zdecydowanie miałam takiego crusha. No i podobał mi się ten chłopak, który tam był, bardziej z charakteru aniżeli z wyglądu, bo nie kojarzę kompletnie jego wyglądu. No i przekonała mnie mała kuska, która się tam pojawiła. Natomiast tak, żeby czytać książki i mieć obsesję na punkcie jakiegoś bohatera męskiego, nie ma czegoś takiego. Może gdybym była młodsza, wtedy bardziej, ale chyba nie. E-booki. Powiem tak, że ja się ostatnio przekonałam do e-booków. Mam czytnik Inkbooka i bardzo sobie cenię. Mogę tam czytać dużo książek, teraz też można słuchać audiobooków. W sensie odkryłam, że mogę tam słuchać audiobooków, wgrywając sobie tam audiobook i
podłączając słuchawki, więc będę próbować na serii o Piekielnej Narzeczonej. Piekielna Narzeczona to jest pierwszy tom z trylogii. No i po prostu będę testować, ale pierwszy rozdział tam z drugiego tomu sobie zakupiłam, przesłuchałam, podobało mi się to, więc będę jechać dalej. Mood Reader. Zdecydowanie w zależności od nastroju jestem czytelniczką, to dałam na pierwsze, bo w sumie w zależności od nastroju czytam. Jeżeli mam słaby nastrój, to ta książka może mi nie wchodzić. Dlatego jeżeli pojawi się coś o zastojach czytelniczych, też będzie to wysoko, bo przez to, że czasem mam nie taki humor, jaki powinnam mieć, to też często właśnie mi wchodzi ten zastój. Niedawno z niego wyszłam i czuję, że kolejne się gdzieś tam szykuje, a tego na pewno nie chcę, więc chcę tak trochę się z tego wyrwać. Zostały nam 3 miejsca. Wylosowałam kolejne Crying Over Books. Dam na 4, bo często płaczę w zależności od tego, jaka jest książka. Jeżeli to jest książka typu promyczek napisana przez Kim Holden, wtedy no będę ryć, ale nie tylko na promyczku, bo wiele tutaj książek takich było. Na Tiganie na przykład Gaia Gabriela Keja też płakałam wiele razy w tej książce. Są takie momenty po prostu, w których no nie da się opanować tych łez. Więc tak, jestem dosyć wrażliwa i tak właśnie płaczę często na książkach. Endless TBR daję na 3, bo owszem, mój TBR stale się rozszerza, bo nie tylko o książki, które pojawiają się na moich półkach, ale i o te książki, które są na moich półkach, a nie są przeczytane, a też o książki, które się stale pojawiają, no bo wiadomo, że książki cały czas ktoś wydaje nowe i cały czas jakieś nowe książki ja chcę poznawać, więc tak, mam niekończący się TBR. No i ostatnie, Book Buying Problem. Daję na 7, bo tylko to miejsce zostało. Natomiast tak, mam problem z kupowaniem książek, bo często jakąś książkę znajduję w dobrej cenie, no i dzięki temu też ją zakupuję, bądź też znajduję fajne książki. Ostatnio znalazłam Arystotelesa i Dante, dwie części, w tym takim pierwszym wydaniu, jakim wyszło w Polsce, ale na takiej półce z darmowymi książkami, więc przygarnęłam, więc tak, no mogę uznać, że kupiłam te książki. W sensie jako zakupione, bo to nowe, natomiast no tak, mam z tym problem. Nie wiem, czy coś jeszcze się tu pojawi, już nie, no ale taki mam ranking i pierwszy to było Mood Reader, czyli taki nastrojowy czytacz, potem mam e-booki, potem mam niekończący się TBR, potem płakanie przez książki, Pretty Covers Only, czyli tylko ładne okładki, dosyć wysoko, ale no miałam właśnie taki problem, że kupowałam tylko książki, które miały ładne okładki, teraz już tak nie ma. Adnotacje po części, ale raczej nie. Potem mam problem z kupowaniem książek, obsesja na punkcie chłopaków książkowych, tego nie mam. Bez zakładek, zaginanie rogów w życiu, nie, ja się staram ładnie trzymać książki, nawet mam ten taki otulacz na książki, więc zawsze książka, którą czytam, jest w otulaczu. No i bookish merch też nie mam. Także to by było na tyle w tym filmie. Dość krótki, ale stwierdziłam, że może być ciekawy i dowiecie się trochę więcej o mnie i moich nawykach czytelnika. Także co? Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że taki format Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!